Wejdź do świata ekstremalnego motosportu i poznaj prawdziwe oblicze rajdów terenowych. Bez cenzury, z pasją i pełnym zaangażowania. Tu każda rysa na karoserii to historia, a każda meta to osobiste zwycięstwo. Witaj w Red Fox. Szykuję się na nabijanie kilometrów, testowanie auta, uczenie siebie auta, uczenie siebie wielu rzeczy. Tak, mam wrażenie, tego mało. Zima zabrała dużo, mroźna, sroga była. Trzeba teraz jeździć gdzie jak się da. Zaraz Maroko. Więc jeździmy, zobaczymy ile się uda się pokręcić. Nowe miejsce, nowy teren, w ogóle świeży taki teren dla nas, bo tu będzie trochę inaczej niż na adrenalinie, a na razie jedyne doświadczenie jakie mamy z jazdy naszym byczkiem, no to była Adrenalina Motopark o dość jednej charakterystyce. A tu już jest zmiennie, są piaski, są przewyższenia, będzie ciekawie. Jakie tutaj biuro jest, nie? Widziałeś? Widziałeś, Krzychu, jakie biuro mamy? Aj, to jest pełna profeska. Tak. To nie ma lipy. Jadą na trening, zobaczcie. Roadbooki można sobie zabindować, zalaminować, wszystko jest. No jak Ci się podoba? Bardzo mi się podoba, bo jesteście przygotowani na wszystko, nawet na druk roadbooków. Także słuchaj, dostałeś od nas sprzęt, teraz musisz go na auto obsłużyć. Nie mam jeszcze żadnych wrażeń, natomiast mam emocje, chęć gotowy do działania, do obserwowania, uczenia się. No jestem napalony na dzisiejszy dzień. Odzyskałem trochę sił, bo jeszcze 2 dni temu leżałem, kurde, z bardzo wysoką gorączką. Jestem na antybiotyku od czwartku, ale na tyle się podniosłem, że mogliśmy to zrobić. Mieliśmy trenować jeszcze wczoraj, sobota, ale zdecydowaliśmy, że robimy jedną mocną niedzielę. Dobrze, no bo fizycznie nie byłem jeszcze chyba gotowy. Dzisiaj jakby czuję się ok. Pewnie się będę szybko męczył, ale to szybko. Pozapinani? Okej? No, 5, 4, 3, 2, 1, poszło! No i wystartowaliśmy z treningiem Red Foxów, z tej strony Golon. Witam u siebie na moim torze w okolicach Przasnysza. No i co, mamy tutaj dzisiaj 4 zespoły, w tym mamy Edka Ruszczyca z Krzyśkiem Kubisem, gdzie chłopaki zaczynają swoją przygodę z cross country. Moim zadaniem jest poprowadzić ich zespół, pomóc w tym, żeby dotarli do celu, czyli mety Dakaru 2027. A przed nami całe Mistrzostwa Polski i wszystko, co się da, żeby się nauczyć szybko jeździć w terenie. 180 w lewo i jeszcze raz w lewo. Hop, dziura. Tu w lewo i zaraz jeszcze raz w lewo. Do prawej już powinieneś, o tak. I trzymaj się prawej, pół górki, o tak. Powinieneś mocniej skręcić. Do lewej. ...480 zawijka w lewo za górką. O tak, było dobrze, no. Zawijka w lewo za górką. To już zaczyna być tragedia. 7-8 tych jest ładnie w pracy, to jest normalna jak gdyby praca. 120 to już się tutaj. Też ten termometr się bardzo przyda na wiele rzeczy. Tak, do amortyzatorów nawet, do ustawienia, żeby wiedzieć, że jest. gazu,
a dodajesz go progresywnie, nie? Dobra. Bo masz tak, że dodajesz właśnie od razu, otwierasz przepustnicę do końca, a schodzisz z niego tak. O, będzie to zjeżdżone? Tak. Właśnie spróbujemy trochę, żeby się zapoznać ze sprzętem, nie? Śmiało do prawy nawrót, na okrągło. 200 do prawy. 100 do prawy. Prawy nawrót, na okrągło. 210, lewy 90, za górą piachu, niebezpieczno. 100 do lewy 90. 330 przy oponie prawy skok. Szczyt lewy prawy. Lewy łagodny, prawy ciaśniej. I co myślisz? No co, dużo do roboty mamy. Ale wstydu sobie nie zrobiłem? Nie, dobrze dyktowałeś, niech cię chudy byk. Ale jest wyłączony. Dzięki. Dzięki. No, dobrze dyktujesz, naprawdę, szacun. No, podnosimy tył, bo rzeczywiście Krzychu też ma ten sam problem co ja, czyli że przy lewej nodze nie chcesz puszczać gazu, a cisnąć hebel, no bo on ci wtedy ładnie ten przód dociska. No ale tak to za szybko opalamy hamulce, więc jest opcja, żeby poprawić trakcję na przodzie. To nie moje wnioski, ja je powtarzam, ale się uczę. Klikać, a na koniec trzeba shimsy w środku zmienić, wiesz, bo na przykład będzie za mało. Tak mieliśmy w Maroko, to byli ludzie z Rigera, to rozbierali te amortyzatory i szliśmy w którąś stronę, bo na przykład, wiesz, wszystko już zrobione, a ciągle za mało tego czegoś, czego potrzebujemy. Także to jest akurat, tutaj jest o tyle fajnie, że bardzo bezpiecznie, zobacz, nawet na dużych, prostych, te dziury on sobie płynie, Wszystko nie? bierze. Ale ten tył, według mnie, Komfortowo jest, ale... ciut potrzebujemy wyżej. Od razu po ileś tam kilogramów więcej docisku na kole. Bo popatrz, dlaczego my naciskamy lewą nogę i obniżasz o 5, Dociskasz 8 tylko, centymetrów nawet na takim miękkim zawieszeniu. To wiesz, ile masz od razu przodu i nagle zaczyna... Kody za płoty, urządzenie nowe na fabrycznych nastawach, myślę, że jest parę rzeczy do zrobienia.
zawodnika, powiem mojego, już ochrzaniałem, dlaczego dużą zakładkę robi na hamulcu, cały czas jak gdyby w nawrotach trzyma hamulec, ale sam się złapałem na tym, że mamy za mało trakcji z przodu, więc naturalne naciskanie hamulca przenosi balans naprzód i dużo lepiej urządzenie skręca, także Taurusik jest do doregulowania, to jest jak skrzypce, grają, ale jeszcze chcemy, żeby zagrały jeszcze lepiej. Co Karol patrzysz? Kradli nam samochód. Weź się chłopie ubierz, bo się przeziębisz. Będziesz później płakał. Gdzie jesteśmy? No widzę, że jesteśmy w Afryce. Polskiej Afryce. Jak pojazd? Fajnie? Się oceniasz? Fajnie, dużo lepiej po zmianach. Czyli co było robione? No, korekta zawieszenia tylnego, podniesione dupa o 2 centy. Kolejny dużo wcześniej te zakręty. Jest progres. Układaj. Dobra. 5, 4, 3, 2. Na górze dół, pole trzymaj się lewej. 380 zawijka w lewo, teraz długi prawy zakręt. 550 metrów w prawo. Dobra, ujmij. W lewo, tu w lewo. Nie mówisz. No. Trening bardzo udany. Każdy pojeździł, auto nie popsute jak na razie, zawieszenie poprawione, reszta elementów sprawna, także jak najbardziej trening udany, wszystko w porządku. Wszystko pojedzie tak jak jest, nie kłamie. No bo trzeba dodać, Karol, że to chyba pierwszy pojazd, przy którym nic nie robimy. No, O, przepraszam, robiliśmy, zatankowaliśmy. o,
I szybę umyliśmy. Tankowanie i szyby umyte. To plan serwisowy. Maksimum. Kończymy dzisiejszy trening. Mamy za sobą takie soczyste 100 km. Zrobiliśmy jakieś małe, drobne zmiany w ustawieniu zawieszenia. Dużo cennych wskazówek z każdej strony, bo mieliśmy tutaj sporo gości dzisiaj. I to był taki właściwy trening cross country. Nie zabrakło dziur, takiej prędkości, krętych, różnych partii i sekcji, gdzie kierowca naprawdę musi się napracować. A o to nam chodziło, no bo Edek musi zacząć panować nad tą skrzynią biegów, gdzie przesiadł się z Polarisa i nie musiał przełączać. Teraz cały czas ta ręka musi pracować również. Bardzo dobry, bardzo udany dzień. Ludzi mnóstwo, wszyscy zaangażowani. Bardzo na serio był ten trening. Nie tak jak do jakich jestem przyzwyczajony, ale to tylko świadczy o tym, że idziemy powolutku w stronę profesjonalizmu. Wszyscy na swoich stanowiskach, wszyscy wiedzieli, co mają robić. Red Fox, nowy zespół, który będę wspierał. Cieszę się bardzo, że możemy odnaleźć jakieś sekundy. Nawet na tych trasach znaleźliśmy ich sporo. Ustawienia samochodu, tak jak wcześniej mówiłem, samochód to tak jak instrument. Może grać, ale może grać dużo piękniej, więc stroiliśmy, szukaliśmy różnych rozwiązań. To jest na pewno instrument, który jeszcze wiele może dać więcej. Jeszcze możemy powalczyć z paliwem, z zapłonami, tutaj czysta moc. Oczywiście w zawieszeniu też jest sporo do zrobienia. To jest urządzenie, które jest, jakby to powiedział Jacek Czachor, fachowe, czyli da się nim szybko jechać, ale jak każde potrzebuje dostrojenia do zawodnika. Zastanawiam się, co powiedzieć. Dobry dzień. Dobry dzień, bo był bardzo dobry dzień. Spędzonych tutaj parę godzin, a progres taki, że mam wrażenie, że zakręty pokonuję 2 razy szybciej. To jest trochę zmiany w aucie i takie fundamentalne tutaj uwagi i korekty od Krzysztofa. Nauczyliśmy się dzisiaj ogrom rzeczy. W ogóle jak myśleć o zawieszeniu, jak myśleć o aucie, jak w ogóle myśleć. Bo jak wiesz, jak myśleć, to zaczynasz wiedzieć potem troszkę, jak jechać, bo cała reszta to już jest pewnego rodzaju fizyczność do wyrobienia. I Remigiusz ogarnął nam telemetrię. Krzysztof Hołek udzielił wielu bardzo ważnych rad. Golon trzymał nad tym pieczę, tak samo nas instruował, także wynieśliśmy na pewno bardzo dużo dzisiaj. Samochód to jest mega zabawka. Co on potrafi, to ja nie mogę się nadziwić. Jestem super z niego zadowolony. No my trochę nie nadążamy za nim, ale będziemy próbowali nadgonić te nasze braki. Musimy trenować, jeździć. No i będziemy się szkolić, bo tempo może wzrosnąć na pewno. I cóż, jedziemy do Dakaru, po drodze wiele przygód rajdowych przed nami, wygrani są na mecie. Poważny sezon przed nami, ambicje są duże, zespół duży, także ja jestem całym sercem w każdym projekcie. Jak już coś robię, to chciałbym to robić najlepiej, jak potrafię i wierzę, że tak będzie. Zrobiliśmy ogromny progres. W ogóle jaki zrobiliśmy ogromny progres jako team. I to, co się tutaj wydarzyło organizacyjnie, bez wariactwa, na czas, no team nam się bardzo mocno rozrósł. Mamy dużo nowych ludzi w naszym teamie. No, profesjonalistów, od których naprawdę się uczymy, no jesteśmy razem, więc oni nas uczą, uczymy się wewnętrznie. Nie żałuję ani przez sekundę decyzji o obranym kierunku, o obranej drodze. Satysfakcja przeogromna. Jeszcze teraz do przejechania do domu jakieś 350 km pewnie, więc do domu wejdę, padnę, nałykam się resztę antybiotyków i mam nadzieję, że będę miał zajebiste sny, bo naprawdę jest po czym. Nie powiem dzisiaj nic więcej, bo naprawdę mam mętlik w głowie, a taki pozytywny, jakby jestem jak dziecko, co się powietrza nałykało po wystawieniu głowy z pociągu, nie? Przez chwilę nie wiesz, o co chodzi. A zaraz widzimy się w Maroku, przed nami jeszcze 2 tygodnie intensywnego pakowania, przygotowywania i potem uciech 100 już w Maroku. No i co? Oglądajcie nas. Dzięki.